Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zajmę się kwestią, która dotyczy tak naprawdę każdego rowerzysty. Czy jeździmy na jakichś krótkich, czy na długich dystansach. Bardzo ważną kwestią jest to, aby się odpowiednio nawadniać. No a żeby się nawadniać, trzeba mieć te płyny najczęściej ze sobą. Oczywiście możemy liczyć na sklepy spożywcze, na stacje benzynowe, ale kiedy wybieramy się gdzieś w miejsca bardziej odludne, gdzie ze sklepami jest różnie, dobrze jest mieć ze sobą coś więcej do picia. Mamy kilka sposobów na przewożenie ze sobą napojów. Można wrzucić je do plecaka, można wrzucić do sakwy. Można również, i to jest chyba najpopularniejszy sposób, mieć bidon rowerowy. No ale co w przypadku, kiedy na przykład nasza rama nie ma żadnych otworów montażowych do koszyczka na bidon, co się niestety czasami zdarza, albo ma na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku, otwory montażowe są tylko na jeden koszyczek. Tutaj już w drugim tradycyjnym miejscu niestety nie ma. Tak się zdarza bardzo często, jeżeli rama jest w małym rozmiarze, ewentualnie jeżeli jest to rower z ramą o geometrii przystosowanej dla pań. I w takim wypadku, jeżeli chcemy zabrać ze sobą więcej napojów, no musimy liczyć na ewentualnie plecak, na sakwy, no ale nie jest to zawsze wygodne i fajnie byłoby na ramię zamocować sobie, czy w ogóle gdzieś na rowerze zamocować chociażby drugi koszyczek na bidon. I ja w tym odcinku opowiem Wam o tym, jak to zrobić niskim kosztem, ale z drugiej strony tak, żeby te koszyczki były zamocowane pewnie, żeby nam nigdzie po drodze nie odpadły. Ale zanim przejdę do mocowania koszyczków, powiem Wam jeszcze o jednej kwestii, również popularnej wśród rowerzystów, zwłaszcza tych jeżdżących bardziej sportowo, w terenach górskich chociażby. Jest to bukłak. Bukłak, który chowamy do plecaka. Tutaj w tym plecaku mam kieszonkę, w której taki bukłak się zmieści, a tutaj z tyłu jest otworek zabezpieczony, tutaj żeby nam się brud tutaj do plecaka nie dostawał. W każdym razie jest otwór, przez który możemy przepuścić sobie rurkę. I taki bukłak są bukłaki o różnych pojemnościach, pół litra, litr, nawet do 3 litrów może mieć bukłak. Oczywiście nie jest to jakieś idealne rozwiązanie, obciążamy sobie plecy, ale z drugiej strony bukłak, czy w zasadzie rurka, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, tutaj powinien być w takim układzie, tutaj na tych paskach naramiennych powinno być miejsce do zamocowania tej rurki. Mamy ustnik cały czas gdzieś przy sobie, w okolicach ust, także podczas jazdy możemy się w bardzo wygodny sposób napić. Nie musimy się nigdzie zatrzymywać, nie musimy wyciągać, szarpać się z bidonem, z jednym, z drugim, zamieniać je. Mamy tutaj przy ustach rureczkę i możemy sobie z niej pić. Tak jak mówiłem, nie jest to do końca idealne rozwiązanie z tego względu, że obciążamy sobie plecy. Bukłak ma również drugą wadę. Zazwyczaj jest tak, że oczywiście po powrocie do domu trzeba taki bukłak umyć, ale niektóre z modeli są trudne w umyciu, inne są trochę łatwiejsze, ale nadal dostanie się we wszystkie zakamarki w takim bukłaku nie jest zbyt proste, a bukłaki nie są też tanie. Można kupić oczywiście jakiś tani bukłak, ale on nam nie wystarczy na jakoś długo. Droższe bukłaki tak czy owak po jakimś czasie trzeba wymienić, bo nie będą się już dawały do końca doczyścić. Za to bukłaki mają jedną wielką zaletę, sprawdzają się podczas chłodnych dni, a już zwłaszcza zimą. Jeżeli wieziemy sobie bukłak na plecach, można jeszcze dodatkowo go czymś owinąć albo kupić specjalny pokrowiec na bukłak. Wtedy będzie nam dłużej utrzymywał ciepło niż bidon, który w tym miejscu niestety jest narażony na podmuchy wiatru. Wychłodzi się nam napój bardzo szybko, chyba że kupimy jakiś mały termos, ale znowu właśnie to jest mały, czyli zabierzemy ze sobą na przykład pół litra napoju, co w taki termosik, co na dłuższą metę, pół litra to jest niestety mało. Także w bukłaku o wiele łatwiej utrzymać wyższą temperaturę podczas jazdy. Natomiast jeżeli chodzi o montaż dodatkowych koszyczków w rowerze, który nie jest do tego przystosowany. Pierwsza możliwość jest to mocowanie koszyczka tutaj pod siodełkiem, ewentualnie na wspornik od siodełka. Zazwyczaj jest tutaj te rureczki od siodełka się montuje, tutaj na wspornik od siodełka montujemy, są takie mocowania na taśmę. Zazwyczaj, przynajmniej część modeli daje możliwość zamocowania nawet 2 bidonów w to miejsce. Ja widziałem nawet systemy, które pozwalają tu jeszcze to z torebką podsiodłową jakoś zintegrować, jakieś mocowania na pojemniczki na CO2 do pompki na przykład. Są różne patenty. Tutaj mistrzami w tej kwestii są ludzie, którzy pakują się korzystając z idei bikepackingu, czyli nie biorą sakw i
starają się wszystko, co się da, zapakować na rower, gdzieś poupychać je w różne miejsca. W każdym razie, no tutaj, tak jak mówiłem o tych miejscach, jest to niezłe miejsce, żeby sobie schować bidony. Oczywiście wymaga przyzwyczajenia, no bo jeżeli jedziemy gdzieś tam, trzeba się potem bidon wychylać, sięgać. Nie jest to, wydaje mi się, do końca najwygodniejsze, ale no jeżeli nie ma innej opcji, to no jest to miejsce warte rozważenia. Kolejny sposób to mocowanie oczywiście na ramię. Niektórzy producenci, chociażby na przykład w Decathlonie, dostaniecie takie specjalne opaski gumowe, które pozwalają na zamocowanie koszyczka na bidon, no na przykład na pionowej rurce ramy, gdzieś tutaj na poziomej, czy tutaj tej. W różnych miejscach możemy sobie z tego mocowania skorzystać. Tutaj warto zwrócić na to uwagę, żeby takie mocowanie było dobrze zamocowane, żeby te paski były dobrze ściągnięte. Ewentualnie można podłożyć sobie kawałeczek jakiejś starej dętki chociażby, żeby zwiększyć tarcie między paskami a ramą. Oczywiście też nie jest tak, że w każdym miejscu ramy uda się nam założyć. No tutaj na przykład może linka przeszkadzać od przerzutki. Tutaj też są prowadzone linki. Trzeba się zastanowić, czy na pewno uda nam się takie mocowanie założyć, ale jeżeli tak, jest to, wydaje mi się, bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym miejscem na zamocowanie koszyczka, bardzo wygodnym moim zdaniem, jest kierownica. Jest to fajne miejsce z tego względu, że po pierwsze możemy sobie użyć zacisku, który będzie na śrubę dokręcany, także to mocowanie będzie pewne. I bidon będziemy mieli również pod ręką. Nie trzeba się będzie nigdzie tam sięgać, tylko będzie można wziąć sobie bidon w rękę. Niestety no, tutaj też pojawiają się pewne problemy i minusy tego rozwiązania. Jeżeli na kierownicy mamy już licznik, mamy lampkę, manetki są jakieś rozbudowane, tak jak tutaj w tym przypadku, miejsca tutaj do założenia tego koszyczka no nie ma zbyt wiele. Musiałbym ewentualnie przełożyć lampkę gdzieś w to miejsce, spróbować zamontować i tutaj może pojawiłoby się trochę więcej miejsca. Osoby, które mają tutaj na przykład jakąś torbę na kierownicy, też już z miejscem mogą mieć problem. No, ewentualnie można byłoby próbować założyć ten koszyczek z tej strony, ale to też nie będzie... Znaczy, trzeba byłoby spróbować. Wiecie, to trzeba byłoby spróbować. Nie wydaje mi się, żeby w tym miejscu mocowanie koszyczka na bidon i bidonu byłoby jakieś rewelacyjnie wygodne, ale trzeba byłoby spróbować, wiecie, no jeżeli nie macie innego wyjścia, można z tym pokombinować. Jeżeli żaden z tych sposobów się u Was nie sprawdza, chociaż nie wydaje mi się, bo zawsze można jakoś do siebie dopasować któryś z tych sposobów. W każdym razie można spróbować jeszcze wiercenia otworów w ramie. I od razu powiem tak, w ramie karbonowej nie wiercimy, bo tak naprawdę no, doprowadzi to bardzo szybko do uszkodzenia ramy. W aluminium wahałbym się, czy jest sens wiercić, zwłaszcza przy takich bardzo wycieniowanych rurkach. No, tam wiercenie może nie być super dobrym pomysłem. Natomiast w przypadku ramy stalowej być może byłby to dobry pomysł, ale tym to też najlepiej, żeby zajął się ktoś wykwalifikowany, kto później... Nie znam się na tym aż tak bardzo, ale wydaje mi się, że powinno się wzmocnić trochę to miejsce. No i oczywiście też wytoczyć tam gwint, tak żeby można było śruby wkręcić. To było kilka moich sposobów, jak zamocować bidon do ramy, która nie ma otworów. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś pomysły, sposoby, ciekawe patenty, jak założyć taki koszyczek, dajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!